Iść czy nie iść? Oto jest pytanie. Kiedy zbliża się wrzesień, rodzice dzieci i młodzież zaczynają zastanawiać się, czym by tu sobie jeszcze zająć czas po zajęciach szkolnych. I wielu z nich rozważa pójście do szkoły muzycznej. Jednak nie jest to takie proste jak posłanie juniora na judo. O szkole muzycznej krąży wiele mitów i co roku pojawiają się te same pytania o zmarnowane dzieciństwo, o brak czasu, o stres i o to, czy trzeba wydać na to fortunę pieniędzy. Więc dzisiaj chciałabym rozwiać Wasze wątpliwości i odpowiedzieć na to pytanie, czy warto iść do szkoły muzycznej. Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na Szkle. Warto uściślić najpierw, czym w ogóle szkoła muzyczna jest. Otóż jest to zupełnie odrębny system kształcenia, który idzie równoległym torem do takiej normalnej szkoły. Dlatego trwa też 12 lat w podziale 6+6. Potem oczywiście można pójść jeszcze na studia, które trwają 5 lat lub więcej. I są różne rodzaje szkół. Są szkoły państwowe, w których nauka jest bezpłatna, każdy rok kończy się egzaminami, a na zakończeniu szkoły otrzymuje się takie prawdziwe świadectwo ukończenia szkoły. Ale są też szkoły prywatne, w których niekoniecznie to musi się odbywać, chociaż może. Wszystko zależy od tego, jaki status ma dana szkoła. Uczniowie uczą się nie tylko grać na instrumencie albo śpiewać, ale mają też szereg zupełnie innych muzycznych przedmiotów, takich jak teoria muzyki, historia, uczą się grać w orkiestrach, w chórach. Naprawdę mają dużo zajęć, które poszerzają im tę ogólną muzyczną wiedzę. I oczywiście im dalszy etap nauki, tym zajęć jest coraz więcej. No i na co to komu? Trzeba się tyle uczyć, tyle starać, tyle ćwiczyć i co to w ogóle komuś daje? No, po pierwsze daje ogromne umiejętności muzyczne, bo nauczyciele to zwykle profesjonalni i stale koncertujący muzycy. Nauka muzyki rozwija pamięć, koncentrację, zdolność logicznego myślenia, myślenie przestrzenne i abstrakcyjne, a do tego oczywiście bardzo rozwija kreatywność. A to wszystko dlatego, że grając na instrumencie pracujemy 2 półkulami mózgowymi jednocześnie. Więc jeżeli ktoś nie tylko gra w szkole, ale też codziennie ćwiczy na tym instrumencie, to wyobraźcie sobie, jak duży trening mózgu to jest. Co więcej, jest udowodnione, że osoby, które uczyły czy uczą się muzyki, dużo lepiej przyswajają języki obce. Ale oczywiście nie wszystko jest takie kolorowe, bo szkoła muzyczna ma zarówno wiele plusów, jak i wiele minusów. Jest to przede wszystkim ogromne obciążenie czasowe, bo dzieci i młodzież mają wielokrotnie więcej obowiązków niż ich rówieśnicy. Bo oprócz tego, że mają te godziny zajęć po normalnej szkole, no to jeszcze codziennie w domu muszą ćwiczyć na instrumencie. To może przekładać się na stres i na duże zmęczenie. A jeszcze czasem wchodzi rywalizacja między uczniami. Ale plusów też jest wiele, bo oprócz takiej wielowymiarowej, profesjonalnej wiedzy muzycznej warto zwrócić uwagę na to, że spędza się tam bardzo dużo czasu z osobami o takich samych zainteresowaniach. W związku z tym jest łatwo zawrzeć naprawdę wieloletnie przyjaźnie. Też osoby o takich zdolnościach artystycznych są często bardziej wrażliwe i emocjonalne niż ich rówieśnicy i to może powodować trudności społeczne z takim dogadaniem się z takim towarzystwem i wtedy szkoła muzyczna jest bardzo pozytywną odskocznią i dzięki temu taka osoba może łatwiej odnaleźć się w świecie. Ale przejdźmy do meritum sprawy. Zdawać do szkoły muzycznej czy nie? Posyłać tam juniora, czy może zupełnie przypadkiem zniszczymy mu dzieciństwo? Sięgnęłam więc po najbardziej prestiżowe źródło wiedzy o ludzkich problemach, czyli zajrzałam do Google'a. I wyciągnęłam stamtąd najczęściej powtarzające się pytania i teraz postanowiłam na nie odpowiedzieć. Pytanie numer 1. Ile lat zajmuje nauka? Tak jak wspomniałam wcześniej, nauka w szkole muzycznej to 12 lat. Pierwszy stopień to 6 lat, który kończy się recitalem, takim wielkim egzaminem, po którym się dostaje dyplom ukończenia 1. stopnia, a potem można zdawać do szkoły muzycznej 2. stopnia, który też trwa 6 lat, też kończy się dyplomem i wielkim egzaminem i potem można sobie iść na studia, które trwają 5 lat lub więcej, tyle ile kto lubi. Pytanie numer 2. Czy nauka w szkole muzycznej jest trudna? Tak. Pytanie numer 3. Czego się uczy w szkole muzycznej?
No więc w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy w tej szkole, uczymy się różnych rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc, zawsze mamy nasz instrument główny albo śpiew, a do tego zajęcia ogólnomuzyczne, czyli teoretyczne i inne. W szkole muzycznej pierwszego stopnia mamy właśnie zajęcia z tego instrumentu, do tego mamy kształcenie słuchu, rytmikę, audycje muzyczne, chór, czasem orkiestrę. Natomiast w drugim stopniu jest to już trochę bardziej skomplikowana sprawa, bo oprócz takich zajęć dla wszystkich, czyli też kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, analiza i jeszcze pewnie coś by tam się znalazło, mamy też zajęcia kierunkowe, bo tam już każdy bardziej ściśle wybiera swój kierunek nauczania. Dlatego na przykład skrzypkowie oprócz skrzypiec będą mieli też orkiestrę czy orkiestrę kameralną, zespoły kameralne, zajęcia z akompaniamentu, a na przykład rytmiczki będą uczyły się fortepianu, improwizacji i tańca. Dlatego mamy w tym drugim stopniu już jakieś konkretne wydziały, one mają swoje przedmioty, ale oprócz tego mamy też taką teorię dla wszystkich. Kolejne pytanie. Na jakim instrumencie można grać? No, zasadniczo na takim, na jakim się chce, bo głupio grać na instrumencie, którego się nie lubi, bo zwykle wtedy szybko się kończy taką naukę, co się niestety często zdarza, kiedy rodzice mają bardzo wybujałe ambicje. Natomiast, jeżeli ktoś już tak totalnie nie wie, na czym chciałby grać, to ja osobiście na początek polecam naukę gry na fortepianie, albo na skrzypcach, albo na wiolonczeli. Pytanie 5. Czy trzeba być geniuszem, żeby się dostać do szkoły muzycznej? Nie trzeba, cokolwiek bycie geniuszem znaczy. Natomiast trzeba mieć jakieś tam zdolności muzyczne, czyli trzeba mieć słuch muzyczny i poczucie rytmu. To zwykle wystarczy, żeby się dostać do szkoły pierwszego stopnia. Oczywiście trzeba coś tam zaśpiewać, coś wyklaskać i tak dalej. Natomiast jeżeli już zdajemy na przykład do szkoły muzycznej drugiego stopnia, no to już trzeba się wykazać jakimiś umiejętnościami gry na instrumencie, wiedzą teoretyczną. Chociaż z tego co wiem, jest też możliwość zdawania do szkoły muzycznej bez przygotowania. Wtedy te egzaminy wyglądają trochę inaczej i trzeba bardzo szybko nadganiać teorię. Pytanie 6. Czy trzeba mieć papier, żeby pójść dalej? Nie trzeba, bo zarówno do drugiego stopnia, jak i na studia nie jest potrzebne świadectwo szkoły muzycznej. Tak naprawdę wystarczą same umiejętności, bo na każdy etap nauki trzeba i tak zdawać szereg egzaminów. Nawet ja znałam na studiach kilka naprawdę fantastycznych osób, które świetnie sobie radziły jako muzycy, a w ogóle w życiu nie były w szkole muzycznej. Także nie trzeba mieć papieru. Pytanie numer 7. Czy to zajmuje dużo czasu? Tak, to zajmuje całkiem sporo czasu, ale już Wam mówię dlaczego. Po pierwsze, tak jak Wam już wcześniej mówiłam, w takiej szkole są nie tylko zajęcia z grania na instrumencie, ale jest też dużo zajęć poza tym, takich teoretycznych albo zespołowych. W związku z tym swoje godziny w szkole muzycznej trzeba wysiedzieć. W pierwszym stopniu uczniowie zwykle są 2 albo 3 razy w tygodniu w szkole, ale jak już się idzie do drugiego stopnia, no to trzeba się liczyć z tym, że prawdopodobnie spędzimy tam każdy dzień. I warto pamiętać, że szkoła muzyczna nie uznaje soboty jako weekendu. Dlatego często w soboty są zajęcia z chóru albo z orkiestry. Ale to nie wszystko. Niezależnie od tego, czy mamy wolne, czy są wakacje, czy są święta, czy jest zwykły dzień tygodnia, codziennie trzeba ćwiczyć na instrumencie. Nie ma rady. W podstawówce może to być nawet godzina dziennie, ale później robi się tego coraz więcej i naprawdę są to bardzo długie godziny spędzone przy instrumencie i nie można przerwać, bo jeżeli przez jakiś czas się nie ćwiczy, to od razu to widać w wynikach. Od razu gorzej się gra i zapomina się wielu rzeczy, więc jest to niezwykle ważne. Pytanie 8. Czy to stracone dzieciństwo? To jest ulubione pytanie wszystkich osób po muzyku, bo naprawdę bardzo często się je słyszy. Czy miałaś stracone dzieciństwo przez to, że chodziłaś do szkoły muzycznej? Odpowiedź brzmi nie. Bo jeżeli nawet poświęcasz dużo czasu po lekcjach, ale na rzeczy, które lubisz robić, to niby jak ono miałoby być stracone? Pytanie 9. Jak to połączyć z normalną szkołą? Odpowiedź brzmi z trudem, ale się da. Ale jak to wygląda? Są przede wszystkim 2 rodzaje szkół muzycznych. Pierwsze to są szkoły dzienne, a drugie to szkoły wieczorowe.
Dzienne to taka hybryda między normalną szkołą a muzyczną, gdzie mamy wymieszany plan zajęć, czyli na przykład między językiem polskim a matematyką mamy zajęcia, no nie wiem, z kształcenia słuchu. I jest to o tyle prostsze, że nie mamy tej logistyki między jedną a drugą szkołą, zajęcia mamy od razu i najczęściej kończy się je trochę wcześniej. Ten drugi typ szkoły muzycznej to szkoły wieczorowe i polega to na tym, że niezależnie chodzimy sobie do tej normalnej szkoły, a potem sobie przechodzimy wieczorem do szkoły popołudniowej, gdzie mamy zajęcia zwykle od jakiejś godziny 15 czy 16, aż do samego wieczora. No i tu już zupełnie nie ma czasu po tej szkole, ale jest jakoś łatwiej, jeżeli ktoś chce chodzić do tych osobnych szkół, albo na przykład już jest za późno, żeby iść do tej ogólnokształcącej, bo spokojnie można zaczynać naukę w szkole, jak ma się więcej niż 7 lat. W tej szkole pierwszego stopnia często zaczynają uczniowie, którzy mają po 8, 10 czy nawet 12 lat, ale jest też coś takiego jak szkoła młodzieżowa, chociaż tak naprawdę jest to szkoła dla młodzieży i dorosłych. I ja na przykład ucząc w takiej szkole w jednej klasie miałam 12-latkę i 60-latkę, więc tak naprawdę to jest takie ułatwienie dla osób, które w późniejszym wieku też chcą się zacząć uczyć. Pytanie 10. Jaką szkołę wybrać? No i rozumiem, że tutaj chodzi o rozważania na temat szkoły państwowej, a szkoły prywatnej. No więc szkoły państwowe oczywiście mają ten plus, że są darmowe, ale z drugiej strony tam jest często dużo trudniej i jest większy nacisk na to, żeby faktycznie ci uczniowie robili bardzo duże postępy. No i też ciężej się do nich dostać, więc jeżeli ktoś ma duże zdolności muzyczne, chce mu się uczyć i jest zainteresowany jakimiś koncertami, występami, no to jak najbardziej warto zdawać do takiej szkoły publicznej. Natomiast szkoły prywatne są tak naprawdę bardzo różne. Bo są szkoły, które mają uprawnienia szkoły publicznej, wtedy normalnie dostajemy świadectwo po ukończeniu takiej szkoły, jak w szkole państwowej, ale są takie, które nie mają czegoś takiego i po prostu tam się jakby chodzi na te zajęcia, które są takie jak w szkole muzycznej, ale nie mamy potem tego przysłowiowego papierka. No i do szkół prywatnych często zdają osoby, które na przykład nie dostały się do szkoły państwowej, albo nie są aż tak bardzo zdolne, albo na przykład nie chce im się aż tyle czasu poświęcać na granie. Więc jeżeli ktoś jakieś tam zdolności ma, trochę chce mu się uczyć, albo na przykład nie jest jeszcze zdecydowany na to, no to warto wtedy zdawać do takiej szkoły prywatnej. Oczywiście są też słabe szkoły państwowe i świetne szkoły prywatne, więc tak naprawdę to trzeba na bieżąco sobie sprawdzać. I pytanie ostatnie. Czy pójście do szkoły muzycznej łączy się z karierą muzyczną? No i tutaj niestety odpowiedź brzmi nie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych do szkół muzycznych, ale nie wszyscy dają radę. I wiele osób w trakcie nauki, czy to w pierwszym, czy w drugim stopniu, po prostu rezygnuje. Dlatego, mimo tego, że dużo osób zaczyna tę naukę, niewiele ją kończy. Ale nawet jak ją skończy i nawet ktoś może być świetny, może fantastycznie grać, mieć naprawdę fenomenalny słuch, to nie oznacza, że uda mu się kariera muzyczna. Tutaj naprawdę to jest bardzo duża kwestia przypadku i tego, żeby znaleźć się w dobrym miejscu i w dobrym czasie. I niestety to często sprawia zawód osobom, które właśnie kończyły szkoły czy skończyły studia. Nagle okazuje się, że nie ma koncertów, nie ma gdzie występować, nie są rozpoznawalni. Więc dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę, zanim się jeszcze pójdzie do szkoły muzycznej. I tyle, jeżeli chodzi o pytania. Podsumowując, osobiście uważam, że warto zainteresować się szkołą muzyczną, zwłaszcza jeżeli ktoś ma faktyczne zdolności muzyczne i chce się uczyć tej muzyki, bo daje to naprawdę dużo lepszą wiedzę niż samo pójście na zajęcia z instrumentu. I jeżeli ktoś chce się uczyć, to nie odciągać go, bo jednak tak jest, że jak ktoś już zaczyna się bardziej wdrażać w tą naukę muzyki, no to ta muzyka staje się poniekąd częścią tej osoby i naprawdę trudno się pozbyć tej części. Ale jeżeli widzimy, że ktoś zupełnie nie chce się jej uczyć, jeżeli widzimy, że nasze dziecko nie chce ćwiczyć, ma tego serdecznie dosyć, nie chce chodzić do tej szkoły muzycznej, to zrezygnować. Trudno. Może nie spełni naszych oczekiwań, może nie spełni naszych wielkich ambicji, ale nie ma co na siłę marnować w zasadzie jego czasu
naszego czasu nauczycieli dyrekcji. Uwierzcie mi, wszyscy wtedy odetchną z ulgą. I warto pamiętać, że bycie muzykiem to naprawdę ciężki zawód, bo nawet jeżeli ktoś wiele lat się uczy i jest dobrym muzykiem, dobrym instrumentalistą czy wokalistą, to wcale nie oznacza, że wybije się w branży muzycznej. I mimo tego uważam, że dobrze jest pójść do szkoły muzycznej, ponieważ ona bardzo fajnie rozwija zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Tylko trzeba o tym pamiętać, że nie zawsze się musi udać. To tyle na dzisiaj. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania na temat nauki w szkole muzycznej, piszcie je w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, a kto jeszcze tego nie zrobił, niech szybko zasubskrybuje i nie zapominajcie o tym tam dzwoneczku. A w międzyczasie, między filmami, zapraszam na moje social media, czyli na Facebooka i na Instagrama. Do zobaczenia w następnym odcinku.